Od Grand Prix Francji FIA zamierza wprowadzić nowe testy elastyczności podłóg. Testy, które zdaniem wielu mogą nam wywrócić układ w stawce, ale czy są podstawy, żeby tak sądzić? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 7 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Zanim o testach elastyczności, słowo na temat Mercedesa, który najwyraźniej uporał się z problemami dotyczącymi morświnowania, bo z tego, co mi się udało dowiedzieć, planowany jest pakiet poprawek jeden za drugim, a to był właśnie warunek. Kiedy poradzimy sobie z podskakiwaniem, morświnowaniem, wtedy zaczniemy szukać wydajności w tym samochodzie. Już w Austrii ma się pojawić nowy pakiet poprawek, a w planie w ciągu 2 najbliższych miesięcy są kolejne 2, które mają się pojawić odpowiednio na Paul Ricard oraz na Spa. Mercedes poczuł krew, Mercedes chce przyspieszyć. Dla Mercedesa dobrą okolicznością do tego, żeby złapać jeszcze większy kontakt z rywalami, może być też Grand Prix Francji, kiedy do użycia mogą wejść zupełnie nowe testy związane z elastycznością podłóg. Testy, które zdaniem wielu mogą nam nawet wywrócić nieco układ w stawce, bo te zespoły, które miały korzystać z tych rozwiązań na granicy przepisów, rozwiązań z obszaru szarej strefy, to właśnie Red Bull i Ferrari. 2 zespoły, które dominują jak na razie w tym sezonie. Ale czy są podstawy, żeby tak sądzić? O to zapytałem kolejnego gościa specjalnego magazynu Echa Padoku. Tym razem tym gościem jest Craig Scarborough, analityk, specjalista od kwestii technicznych, osoba, która współtworzy jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy magazyn techniczny dotyczący Formuły 1 F1 TV Tech Talk. Analityk Formuły 1 w Echa Padoku. To już było. Craig był już gościem tego magazynu kilkadziesiąt wydań temu, a dzisiaj porozmawialiśmy sobie i zadałem mu pytanie dotyczące właśnie tych kwestii elastyczności podłóg, na czym to wszystko polega, skąd zespoły biorą ewentualnie dodatkową wydajność, po czym poznać, kto może z tego korzystać, co na to Craig? Tak jak powiedziałeś, to jest kontynuacja tego, co zespoły robiły przez lata z elastycznym nadwoziem, aby znaleźć przewagę w wydajności. Nietypowe natomiast jest to, że dotyczy to podłogi, bo przez ostatnie lata samochody były bardzo mocno zadarte z tyłu, podłogi były schodkowe mniej więcej od 1994 roku. To oznacza, że podłogi nie były obszarem zainteresowania poza jednym elementem, tak zwanym T-Trajem czy bibem, najbardziej wysuniętym do przodu elementem podłogi. Tam rzeczywiście zespoły szukały elastyczności do momentu, kiedy przepisy tego po prostu nie ukróciły. W tym roku jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Podłogi są zupełnie inne. Nie ma tych stopni, wszystko jest płaskie, zespoły prowadzą to jak najbliżej powierzchni toru. Podłoga ma zupełnie inny kształt i ma taką naturalną tendencję do uginania się. Więc zadaniem zespołów jest to po prostu ograniczyć w miejscach, gdzie to nie jest pożyteczne i sprawić, żeby się uginała tam, gdzie tego chcą. To doprowadziło do morświnowania w przypadku niektórych zespołów, w przypadku innych dało dużą wydajność bez efektu morświnowania. To jest taki wolny obszar, w którym na pewno zespoły będą kontynuowały swoją pracę, żeby znaleźć odrobinę wydajności albo wydajność bez morświnowania. Nie słyszałem, żeby zespoły wzajemnie na siebie narzekały. Było też dużo takiego zaskoczenia wśród niektórych szefów zespołów. Aston Martin, Toto Wolff mówił, że nie miał o tym zielonego pojęcia. Ja do końca tego nie kupuję. Jednocześnie, tak szybko jak zobaczyłem te nowe projekty podłóg, zobaczyłem, jakie są zmiany w przepisach dotyczące kontroli tego najbardziej wysuniętego elementu nazywanego bibem, jednocześnie widząc, co się stało z morświnowaniem samochodów, coś, co zaskoczyło absolutnie wszystkich i czego nikt nie przewidział, było jasne, że jest też inny obszar, gdzie można szukać wydajności, ten po drugiej stronie, z tyłu podłogi. Myślę, że to jest właśnie ten obszar, gdzie zespoły zaczynają szukać wydajności, znajdują tą wydajność, obszar, którego przepisy nie obejmują. Jeżeli sprawdzisz przepisy dotyczące testów elastyczności, one dotyczą podłogi, a nie deski, to jest pierwsza rzecz. I są skupione głównie na przedniej części podłogi, a nie na tym, co się dzieje z tyłu.
Przepisy to jedno, bo jak się mówi, papier wszystko przyjmie, ale czy FIA posiada techniczne możliwości, żeby rzeczywiście być w stanie egzekwować te nowe regulacje dotyczące elastyczności? Czy ma dodatkowe narzędzia, specjalne narzędzia do tego, żeby sprawdzić elastyczność podłóg właśnie w tym obszarze, gdzie zespoły mogą szukać tej dodatkowej wydajności? Posłuchajcie, co na ten temat miał do powiedzenia nasz gość. Myślę, że będzie bardzo trudno FIA wprowadzić takie dokładne testy. Oczywiście żaden z nas nie widział tej dyrektywy w szczegółach, ale z tego co rozumiem, nadal mocno skupia się ona na przedniej części podłogi. To obszar, w którym zespoły na pewno znajdują jakąś wydajność. Gdybyś zobaczył na Haasa, Ferrari, Red Bulla czy Aston Martina, ich przód podłogi jest bardzo elastyczny. Mają tam nawet sprężynę, która to podpiera, a mimo tego przechodzą testy elastyczności. Kiedy widzisz, jak Red Bull teraz jeździ z lekko zadartym tyłem, przód podłogi mocno się ugina i to na pewno daje przełożenie na wydajność. Myślę, że ten obszar jest dobrze pokryty, natomiast problem, który widzę dotyczący testów podłogi, dotyczy tej tylnej części podłogi. To jest ten obszar, gdzie podłoga składa się w kształt litery V. To widać na zdjęciu, które masz nad ramieniem. Widać tam też, że ta deska pod podłogą jest zużyta, starta na całej długości, oprócz ostatnich 60 cm. Tam nie ma nic. Z tego co rozumiem, zespoły teraz z tyłu robią dokładnie to samo, co robiły z przodu. Powodem tego jest to, że kiedy samochód zaczyna morświnować, tył idzie do góry i do dołu. Prawdziwym problemem, który masz, to jest moment, kiedy podłoga uderza w asfalt. Twarda podłoga, twardy asfalt i samochód mocno podskakuje do góry i to jest problem, z którym Mercedes bardzo mocno się zmagał. Mamy dwie kwestie, morświnowanie i podskakiwanie. Kiedy podłoga uderza w asfalt i samochód idzie w górę, to jest podskakiwanie. To są delikatne różnice, nie ma tu dobrego języka, wszystko zostało wypracowane na potrzeby Formuły 1. Więc jeśli możesz złagodzić ten moment uderzenia w podłoże, używając sprężyny, amortyzatora czy elastycznego włókna węglowego, to oznacza, że kiedy zaczynasz morświnować, uderzać w podłoże, samochód nie podskoczy tak mocno do góry. Łatwiej jest to wszystko kontrolować. To jest ten obszar, który został przegapiony w przepisach, obszar, który złapał na przykład zespoły takie jak Mercedes. Niektóre zespoły sobie z tym szybko poradziły, bo kiedy widzisz problem, widzisz rozwiązanie. Wiesz, co możesz zrobić. Gdybyśmy mogli tą tylną sekcję podłogi prześwietlić, tam praktycznie nie ma nic. Jest tam skrzynia biegów, ale zdecydowanie wyżej jest tam przestrzeń do elastyczności. I nie ma żadnego przepisu, który by to ograniczał, obejmował. Żadnej dodatkowej reguły, która by tam znalazła zastosowanie. Żadnego testu wizualnego. Nic z tego nie obejmuje. Myślę, że to jest obszar, w którym możemy zobaczyć duże przepychanki między zespołami, między FIA, co jest dopuszczalne, a co nie. Myślę, że to duży problem i trudno będzie go jakoś ogarnąć przepisami. Potrzebne będą kolejne dyrektywy techniczne, żeby to rozwiązać, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby wszystko się wyrównało. I tak na koniec, chyba kwestia, która wszystkich bardzo interesuje, kto na tym może najwięcej skorzystać, a kto może stracić. Tutaj też myślę, że Craig może Was wielu zaskoczyć swoją odpowiedzią. Będzie bardzo trudno znaleźć wspólny mianownik pomiędzy zmianą przepisów, zmianą wydajności i torami, na które jedziemy. Pojedziemy na przykład do Francji, która jest bardzo gładka, podobnie jak Silverstone. Na Silverstone nikt nie miał z tym problemu, z podskakiwaniem, z morświnowaniem. Może niektórzy okazjonalnie, ale nikt z tego powodu nie cierpiał. Nie będziemy wiedzieli, czy coś się zmieniło, dopóki nie pojedziemy na takie bardziej wyboiste tory. Na Węgry, być może w Holandii, może w Belgii, na tory, które mogą wywołać ten efekt podskakiwania, morświnowania. Dopiero wtedy zobaczymy, czy ktoś nagle, kto nie miał podskakiwania, morświnowania, zacznie go mieć i odwrotnie. Niektórym zespołom problem się po prostu rozwiąże. Wydaje mi się, że bardziej będzie to problem dla zespołów, które go miały, ponieważ będą musiały usztywnić jeszcze bardziej podłogę. Sprawić, że będzie tak sztywna, żeby przejść testy.
To będzie łatwe zadanie, usztywnić podłogi, trudniej będzie uruchomić samochód, żeby tych problemów nie było. Zespoły, które miały problem z morświnowaniem, podskakiwaniem przez cały sezon, a teraz sobie z tym radzą, mogą lekko na tym skorzystać, że przepisy się zmienią. Ale muszę powiedzieć, że gdybym był Mercedesem, pewnie bym mocno nie naciskał na tą dyrektywę techniczną, bo to jest rozwiązanie, które nam jest potrzebne, rozwiązanie, które jest na wyciągnięcie ręki. Wszystkie problemy dzięki niemu mogą zniknąć, możemy zacząć jechać szybciej, bez morświnowania i podskakiwania. Myślę, że na tym etapie sezonu nie zobaczymy jakąś dużą zmianę, jeżeli chodzi o wydajność. Nagle Alfa Romeo nie zacznie jeździć z przodu stawki, a Red Bull nie odpadnie z rywalizacji, nie zacznie jeździć poniżej podium. To będą te małe rzeczy, które zabiorą zespołom trochę uwagi, ale oni sobie po prostu z tym poradzą. Nie sądzę jednak, że będzie jakaś duża zmiana. Już widzieliśmy, że Mercedes złapał się trochę z wydajnością, poradził sobie też z podskakiwaniem i jest blisko Ferrari i Red Bulla. Więc jak widzicie, Formuła 1 kolejny raz pokazuje, że jest sportem wielowymiarowym. To nie jest taki sport instant, że coś się zmienia i nagle cały układ ulega totalnemu wywróceniu się do góry. Te zmiany w jedną czy w drugą stronę potrzebują czasu. Podobnie będzie i tutaj. Znowu zespoły będą, tak jak powiedział Craig, musiały zużyć nieco zasobów, ale chyba nie będzie takiej totalnej zmiany w tym, co widzieliśmy do tej pory. Ci, którzy sobie radzili, nadal pewnie radzić sobie będą. Zacząłem Mercedesem i kończę Mercedesem. Nie wykluczam, że Craig jeszcze się pojawi w tym magazynie, bo to jest niesamowita osoba, bardzo chętna do dzielenia się swoją wiedzą, mimo że staje przed dużą kamerą, nawet na takie prośby jak moja odpowiada z dużym uśmiechem. Mercedes, który być może nie jest najszybszy, ale jest najbardziej niezawodny ze wszystkich, co pokazuje zestawienie przygotowane przez jednego z użytkowników serwisu Reddit. Tylko jeden nieukończony wyścig tak naprawdę po stronie Mercedesa, nie związany z usterką, ale z wypadkiem tak naprawdę. Zobaczcie, jak to się wszystko rozkładało. Chyba najwięcej zmartwień właśnie w tym koszyku Ferrari, związanych właśnie z awariami. No jeżeli to się utrzyma, to być może nie będzie problemu z tym, który z kierowców Ferrari ma być liderem, bo Ferrari po prostu nie będzie miało żadnej, najmniejszej szansy na to, żeby walczyć ani o tytuł mistrzowski, ani o tytuł konstruktorów. Bardzo ciekawe zestawienie. Na tym kończę dzisiejsze wydanie. Mam nadzieję, że to była kolejna dobra dawka wiedzy dla Was. Wiedzy od osoby, która zna temat, osoby, która może ma nieco inny punkt widzenia niż ja, ale w wielu kwestiach byliśmy zgodni. Takie rozmowy zawsze uczą i edukują. Oby takich rozmów jak najwięcej, oby właśnie na tym kanale. Na tym kończę dzisiejsze wydanie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu, bo przed nami weekend, bardzo ciekawy zapowiadający się weekend wyścigowy. Inny tor, znowu pogoda może tu odegrać dużą rolę. Wszystko powinno pójść po planie Red Bulla, ale czy tak będzie, zobaczymy. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia.